Na dobrą sprawę samochody dzielą się tylko na dwa rodzaje. Takie, które budzą emocje i takie, które nie budzą emocji. Jak na przykład kupicie sobie nowego Passata i postawicie go na podjeździe, to sąsiad nawet nie podniesie głowy z nad kosiarki. Natomiast jak kupicie sobie takiego Passata, jakiego teraz mam w garażu, to będziecie musieli dać sąsiadowi to. Bo ten Passat nazywa się Arteon i to Arteon Shooting Brake. Volkswagen Premium. Brzmi to trochę tak jak przyjemna grzybica, ale prawda jest taka, że już sama cena tego samochodu świadczy o tym, że Volkswagen pozycjonuje go wyżej niż Passata. Za tę wersję, którą tutaj mamy, czyli 2.0 TSI z 280-konnym silnikiem z napędem na 4 koła oraz ze skrzynią DSG, musicie zapłacić wyjściowo 230 000 złotych, czyli 50 000 więcej niż za Passata z tym samym motorem. Ale prawda jest taka, że dostajecie tutaj więcej Passata w Passacie, ponieważ rozstaw osi jest o 5 cm dłuższy niż w zwykłym Passacie, czyli dokładnie taki jak w Skodzie Superb. Dodatkowo auto jest o 10 cm dłuższe niż Passat, ale ma, nie wiedzieć czemu, mniejszy bagażnik, bo mieści 590 litrów. Co więcej, ten bagażnik jest też mniejszy niż w tej Skodzie Superb, która ma ten sam rozstaw osi i jest mniejszy nawet niż ten w Volkswagenie Golfie, bo tam ma 611 litrów. Ale nie zmienia to faktu, że jest i tak mega ustawny i mega duży, bo zobaczcie, to jest generalnie prostokąt, nie ma tu żadnych wystających nadkoli. Tam sięgnąć jest naprawdę problem. Ja myślę, że dawno nie wsadzaliśmy żadnych walizek, co? 4 duże walizki, oczywiście każda z innej parafii. Kółko się nie zamknie się, nie. Nie, kółka muszą być, pamiętajcie, kółka w materiałowej zawsze od strony materiałowej. I wtedy wchodzi. Nie, 4 nie wchodzi. Ale i tak macie 3 wielkie walizki i jeszcze tutaj spokojnie wejdą 2 kabinówki albo jakieś plecaki. I tak uważam, że to jest jak na tego typu nadwozie i takie auto świetny rezultat. A najważniejsze jest to, że nie musicie kombinować, bo nie musicie, kurde, tak czy tak, a może tam ją tak wsadza, a może tak. Tylko po prostu stawiacie ją w ten sposób, wsuwacie i jeszcze dodatkowo będziecie mogli zasunąć normalnie roletę. Albo nie będziecie mogli, bo wypadła z szyn. Nie wypadła z szyn. Proszę bardzo. I roletka sama w sobie też jest fajna, ponieważ ma 2 położenia. Jak otworzycie bagażnik, to naciskacie tylko i ona się do połowy chowa, a potem dopiero tam do samego końca. Teraz walizka ją blokuje, więc się nie chce przesunąć. Jak wyciągnę walizkę, to się przesunie? Też się nie przesunie. Muszę najpierw wyciągnąć walizkę. Jezus. O, teraz dopiero zjedzie. Haczyk, raz. Haczyk, 2. Pod podłogą, koło. Pełnowymiarowe, żadna dojazdówka. Można zrobić porządny bagażnik, który nie tylko jest ustawny, mieści tyle walizek, ile powinien, ale jeszcze ma pełnowymiarowe koło zapasowe. No można. Miejsce z tyłu jest? Jest. Proszę bardzo, ile na kolana. Co więcej, mimo szklanego dachu, który tutaj jest i tu zwija się roleta, są takie wyżłobienia tutaj, wyprofilowania w podsufitce, że zobaczcie, mam miejsce nad głową. Wow! Chłop 1,95 m. Tu jest wygodnie po prostu nawet dorosłym osobom. Proszę bardzo, zapinamy pasek i mogę tam podróżować. Tam przed chwilą siedziałem, jak wyjeżdżałem z garażu, ustawiłem sobie fotel pod siebie i teraz o. Trzeciej osobie tutaj oczywiście na środku będzie już dużo gorzej, no bo już nie ma miejsca wtedy nad głową. To wyprofilowanie dachu tutaj jest akurat takie, że jest garb, jest lampeczka, która jest centralnie dokładnie nad waszym łbem, no i na nogi też nie ma miejsca, trzeba je najwyżej trzymać o tak po bokach i też już nie jest wygodnie, bo jak przesunę tyłek do samej kanapy, no to okej, no dwuosobowa kanapa, chyba że dla 3 dzieci. Wykonanie, no jednak po teście ID.3 baliśmy się, że już każdy Volkswagen taki będzie. Możecie sobie obejrzeć test Volkswagena ID.3 tutaj. Natomiast my nie mamy uprzedzeń i mówimy otwarcie, że to jest miękkie, to jest fajny materiał, to jest miękkie. No tego plastiku jest trochę tutaj, trochę tu i trochę tu. Ale to już na przykład też jest miękkie, więc pod łokciem będziecie mieli wygodnie. No tak rusza się troszkę. No ale to ta klasa samochodu, no. Udawane premium. Gdzie jest tu USB jakiekolwiek, chociaż jedno? Tu jest. Tylko jedno USB-C, za to macie gniazdko 230 V. Obsługuje urządzenia do 150 W i gniazdo zapalniczki.
Na to trzeba uważać, bo szyby są bezramkowe. Zawsze zwracacie nam uwagę, że nie zamyka się drzwi bezramkowych w ten sposób, tylko zamyka się tu. Jednocześnie dodatkowo musicie uważać na ten ostry element tu, bo można się nim strzelić. Można się nim jeszcze bardziej strzelić w przypadku przednich drzwi, bo zobaczcie, o, jak tutaj wystaje to wszystko. No, przednie drzwi są wykonane tak samo jak tylne. A raczej tylne jak przednie, czyli z miękkich materiałów. Oczywiście to jest Arteon po faceliftingu, bo takiego przedliftowego już testowaliśmy. O, tutaj możecie sobie kliknąć i obejrzeć ten test. Natomiast wersja poliftowa różni się tym, że występuje również właśnie w nadwoziu shooting brake, trochę bardziej praktycznym, a z przodu poznacie ją po tym, w zasadzie to jak są wyłączone lampy, to nie poznacie jej w ogóle, ponieważ w wersji poliftingu zmienił się LED i on jest teraz dłuższy. O, sięga aż tutaj prawie do znaczka Volkswagena i już tutaj z tej strony również, więc to świeci tutaj te światła dzienne. Panie, takie same listwy. Dobra. To. Silnik zobaczyć chcą? Maskę umiemy otworzyć. Chyba jest, umiemy. Są podnośniki, nie ma żadnego kija. Znane dobrze wszystkim 2.0 TSI, w tym wydaniu ma 280 koni i 400 Nm. Przenoszone to jest za pośrednictwem 7-biegowej skrzyni DSG na 4 koła, bo napęd jest Formotion, czyli oparty na Haldexie. Dziękuję, do widzenia, przenosimy się do środka. Bo w środku też jest trochę zmian względem wersji sprzed liftu. Najbardziej zmieniła się kierownica i po tym to widać na pierwszy rzut oka, ponieważ jest już taka nowocześniejsza, jak z tego. Jak nie wiem z czego, nawet nie pamiętam, czy taka była w ID3. To już nie są przyciski takie fizyczne, tylko to jest taki trochę panel dotykowy, który czuje, w którym punkcie tego panelu naciskacie, trzymacie palec i potem jeszcze musicie go aktywować i to tak delikatnie sobie klika. Inny jest też panel klimatyzacji. Tam mieliśmy fizyczne przyciski, tutaj już nie ma tych fizycznych przycisków. Mamy tu, to wersja na bogato, bo ma nie tylko ogrzewanie i wentylację. I co jest fajne, zobaczcie, teraz czuję, że muszę wentylować, a nie chcę ogrzewać. Za każdym razem włącza wentylację, tylko i wyłącznie. Widzicie? Natomiast ciekaw jestem, na przykład, pojedziecie, słuchajcie sobie, zimą na narty i będziecie chcieli włączyć ogrzewanie tego fotela. Ale oczywiście wsiądziecie do niego w rękawicy narciarskiej i będziecie chcieli szybko sobie włączyć grzanie dupy. Zobaczcie, normalnie obsługuje i to działa. Wow, zobaczcie, nawet w rękawicy narciarskiej jestem w stanie obniżyć i podwyższyć temperaturę. Natomiast nie jesteście na nartach, ale jesteście weterynarzem i właśnie przeprowadziliście badanie krowy. I wsiadacie do samochodu i chcecie zobaczyć, czy w lateksie to będzie działało. Też działa. A czy ekran reaguje wtedy na dotyk? I ekran też reaguje wtedy na dotyk. Nie ma tu płynności działania, jest taka stop-klatka pomiędzy przejściem z jednego menu do drugiego. O, teraz troszkę lepiej. On się tak wygasza, a potem rozjaśnia celowo, żeby ukryć to, że nie jest zbyt szybki procesor. Jesteście ogrodnikiem. Zakładacie brudne rękawiczki. Siedliście, musicie szybko po worek. Ale czemu lewą? Dobra, trudno. Są brudne. Brudne, upaćkane. Działa? Działa. Test weterynaryjno-narciarsko-ogrodniczy zdany. I ma ładowarkę indukcyjną. I podobno ma też Apple CarPlay i Android Auto bezprzewodowe, ale ładowarka indukcyjna, zobaczcie. Leży sobie tutaj telefon, zatrzymujecie się, bo dojechaliście do domu, wrzucacie P i kurna jest kombinowanie, z której strony go wyciągnąć, bo ta gałka przesłania Wam tą konsolę. Jak jest tak, to jest w porządku, po prostu odkładacie i tyle, jest to prościutkie. W P i już macie, albo właśnie wyjeżdżacie spod domu i trzeba się już trochę nagimnastykować. Takie miejsce szczęśliwie, nieszczęśliwie, nieszczęśliwe, nieszczęśliwie, szczęśliwe. Co to tak ten silnik tak burczy? A, bo my w sporcie jedziemy, czyli on ma, rozumiem, wzmacniacz sygnału, sportowe brzmienie silnika. Ale wrzucimy sobie eko, bo przecież nie jesteśmy na torze się jeździ w trybie sportowym. Dobra, to zobaczmy, jak teraz działają te. No proszę, ładnie przeskakuje, bardzo ładnie. Natomiast zegar ten tutaj centralny pozostał dokładnie taki jak w poprzednim Arteonie, czyli macie tutaj dwa takie półanalogowe wyświetlacze pokazujące poziom paliwa oraz płynu w chłodnicy. No i niewielki, ale konfigurowalny ekran ciekłokrystaliczny tutaj. Co ciekawe, podobno w wersjach pierwszych w ogóle był cały ekran. Wyłączyła się karta. No wyłączył powering off. Dlaczego? Idzie. Super to jest, wiesz? Naprawdę, Lenar.
Lenar, zwalniam Cię od zatankowania. Próbuję sobie teraz tutaj zestawienie, zasięg, odbiorniki, prędkość, znaki drogowe. Ale dziwnie klika bardzo ten panel tutaj dotykowy na tej kierownicy. Wolałem zdecydowanie poprzednie rozwiązanie, bo mam wrażenie, że taki jest niepewny. Zestawienie, o, to chyba to. Tak jest. I od uruchomienia. I od uruchomienia wyzerowane. Good. Bo ciekaw jestem bardzo, ile te 280 koni pali. Poprzedni Arteon był w dieslu, no i tam spalanie rzeczywiście było bardzo akceptowalne. Tutaj mamy 280 koni, jednak Volkswagen chwali się, że i tak średnia to tam 7-8 litrów, co oznaczałoby naprawdę całkiem sensowny wynik, jak na to, że samochód robi podobno 5,5 sekundy do setki, a pomykać maksymalnie może nawet 250 km na godzinę. To, za co naprawdę lubię te Volkswageny, to kurczę, komfort w miejscu pracy. Wygodny fotel, porządne podparcie tutaj nawet na uda, szeroki zakres regulacji, wysuwająca się daleko kierownica, także siedzę po prostu idealnie. Zagłówek mogę sobie podnieść, mogę sobie go wysunąć, mogę go sobie schować, mogę go sobie podnieść i wszystko to robi się jednym przyciskiem na tym zagłówku. O, tu jest taki przycisk i zobaczcie, tym jednym przyciskiem robię sobie przód, tył i jeszcze tym samym jednym przyciskiem robię sobie góra-dół. Super rozwiązanie. I jednocześnie nie czuję się tutaj taki przytłoczony tym wnętrzem. Owszem, mam mniej miejsca trochę niż w Passacie, bo to jest akurat tutaj czuć, szczególnie z lewej strony, bo są dosyć blisko drzwi. Nie mogę sobie położyć łokcia na podszybiu, ponieważ to jest dosyć wąskie. Natomiast czuję się bardzo dobrze. Zobaczcie, nawet regulacja samego podłokietnika. Można. Jak jest schowany, to w ogóle w niczym tutaj nie przeszkadza. Można sobie majtać, a jak trzeba, to nie tylko go podnosicie i się blokuje, ale jeszcze wysuwacie. Tu łokieć, tu łapa. Proszę. Tak samo. Tu trzymam łokieć na podłokietniku w drzwiach, drugą łapą tutaj. I mam obie ręce na kierownicy, a jednocześnie mają podparcie. Lovely! I jeszcze przejechaliśmy już jakieś, słuchajcie, 2 minuty i 2 km i jeszcze się nie rozłączył Apple CarPlay bezprzewodowy, gdzie w ID3 w ogóle nie można było go sparować. Oho. Lenar, zwalniam Cię drugi raz. Zdejmuję nogę z pedału gazu. Wchodzimy w tryb żeglowania. Kładę nogę na pedale gazu. I dopiero zaczyna jechać. Zobaczcie, ile to czasu trwa. A teraz nacisnąłem hamulec niepotrzebnie i on od razu sobie wrzucił bieg i jedzie 2000 obrotów. To jest w trybie Eco na razie. Kładę na gazie. Jadę delikatnie. Zdejmuję nogę z gazu. Ma 800 obrotów i uwaga, kładę nogę na gazie. 1, 2, 3, 4. Przy 3., 4 sekundzie dopiero czuć było, że samochód zaczyna jechać. Natomiast zobaczymy, jak to będzie, jak wrzucę sobie komfort. Czy w komforcie też będzie wchodził od razu w tryb żeglowania. Uwaga, zdejmuję nogę z pedału gazu. Nie wchodzi w tryb żeglowania. Cały czas utrzymuje obroty, ale od razu wchodzi na wyższy bieg, więc znowu kładę nogę. O, i znowu mijają 2 sekundy, bo on sobie tak jest na 7. biegu przy tych 70 na godzinę. Kładę mu nie całkiem mocno nogę na pedale gazu, tak delikatnie, żeby po prostu odjechać, a on rzuca do 6, po czym czuję, że ta 6 nie bardzo, no to dobra, to do 5 zrzucę. O, dokładnie to zrobił w tym momencie. Więc ma ta skrzynia dokładnie takiego laga, jak wszystkie inne z koncernu Volkswagena w tym momencie, poza Porsche oczywiście, i jak generalnie wszystkie samochody, które są skonstruowane w taki sposób, żeby przede wszystkim w tych trybach Eco i w tym trybie Comfort oszczędzały nawet nie tyle paliwo, co dwutlenek węgla, bo to jest najistotniejsze. Lenar, zostałeś... No przejeżdżałem tam przez ten próg i powiem Wam, takie było łupnięcie. Jednak samochody, przede wszystkim te, które mają bezramkowe szyby, czy bezramkowe drzwi, szyby bez ramek, no. Jednak ta sztywność konstrukcyjna nadwozia jest tu trochę mniejsza. Oczywiście mówimy o autach takich 4 czy 5-drzwiowych. Bo czuć było nawet na tym łupnięciu, że tam gdzieś to nadwozie trochę inaczej pracuje niż w takim choćby normalnym Passacie. Natomiast samo zawieszenie, jak się jedzie taką drogą, bardzo przyjemnie wybiera nierówności. Myślę, że problem będą mu sprawiały właśnie takie miejsca jak taki próg zwalniający, natomiast kurde jest głośne. Słyszycie tutaj każde koło jak pracuje, tak jakby już po ile on ma? 21 000 kilometrów. Jakby po tych 21 000 kilometrów, które już przejechał, miał lekko wybite silent bloki. I pracuje auto. Czuć, że ta sztywność nadwozia naprawdę jest mniejsza niż w takich klasycznych autach z ramkami wokół szyb. Uż ty.
Generalnie na gorszej jakości drodze, takiej jak tutaj mieliśmy, ono przyjemnie bardzo wybiera wszystko. Nie jest męczące w żadnym wypadku. Natomiast ciekaw jestem, czy to się zmieni, jak wejdziemy sobie w tryb sport. Oż ty! Jak ten sport działa. No słuchajcie, on nie tylko, kurde, jednak zmienia brzmienie tego silnika, to znaczy w zasadzie nie silnika, tylko ten dźwięk wydobywa się z głośników. Natomiast faktycznie zdecydowanie poprawia sztywność tego zawieszenia. Ono jest sztywniejsze zdecydowanie. Poza tym, jak skręcicie w prawo, to Arteon Shooting Brake jedzie w prawo. Jak skręcicie w lewo, to Arteon Shooting Brake jedzie w lewo. Jak naciśniecie hamulec, Arteon Shooting Brake hamuje. I to wszystko działa tutaj tak, jak powinno działać w Volkswagenie i w każdym innym normalnym samochodzie do jazdy na co dzień. Po prostu. Nie ma się tutaj nad czym zachwycać, nie ma się tutaj nad czym rozwodzić, natomiast nie ma też absolutnie powodów do malkontentstwa i marudzenia. Jest tak, jak powinno być w samochodzie, w który chcecie wsiąść, dojechać z punktu A do punktu B w komfortowych warunkach, w miarę szybko, zużywając sensowne ilości paliwa. Ładnie to powiedziałem, silny? To teraz się obaczy, czy te 5,5 sekundy, które podaje producent w katalogu do setki, to jest prawda. Silny wysiądzie na tę okazję. Wiem, że Ci tu jest przyjemnie i chłodniutko, bo klima działa i też fajnie, że nie wieje po japie. To mnie się nie podoba, jeżeli chodzi o wykonanie wnętrza. Bo udaje skórę, ale to jest kurna takie ordynarne przeszycie na gumowym elemencie. I ten gumowy element, tak jak teraz na przykład świeci słońce, odbija światło. Tak trochę psuje wizerunek całej deski rozdzielczej, która naprawdę wygląda bardzo fajnie. To jest miękkie, nawet tutaj jak trzymam kolano, słuchajcie, to zobaczcie, jakie to jest mięciutkie, jak to się pięknie ugina. Więc wiem, że sobie tutaj krzywdy nie zrobię z moimi długimi racicami. Podoba mi się to, że jest tutaj klasyczna ta wajcha do zmiany biegów, którą możecie sobie tutaj machać w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. Podoba mi się to, że są normalne, nie żadne wybajeżone cup holdery, które zmieszczą każdy kubek, se je można odsunąć, se je można zasunąć, można se zrobić z nimi wszystko to, na co macie ochotę. W schowku są 2 gniazda, USB-C już tylko, sam schowek tu jest bardzo mały. Pomieści 3 paczki fajek i to wszystko. I jakieś graty naszego producenta. Pieniądze są, chcesz? O kuwa, zobaczcie. Ty pierdolony, zobacz, a nam mówi od 3 tygodni, że nie ma kasy, żeby nam zapłacić za zdjęcia. Wypłata? Teraz? I skręcamy w lewo i jedziemy prosto. I on to wszystko robi. Volkswagen Arteon się obaczy, czy to jest 5,5 sekundy do sety. W S, tryb sport. Miałbyś wysiąść chyba, nie? Chyba że chcesz być w środku. Dobra, najpierw sprawdzimy z silnym. Dobra, już wysiądę. Poczekaj, bo jedzie coś za nami i możesz wysiadać za nim. Wysiadł? Wysiadł. Bardzo śmieszne. Ten począteczek to było takie, no musiał nabrać tej mocy, ten silnik musiał wejść na wyższe obroty. Efekt jest taki, że 6,86, czyli raczej 6,9 sekundy, a nie 5,5 sekundy. Z silnym na pokładzie. Układ ESC włączono, ESC Sport, a jest ASR wyłączony przy starcie. OK. Launch Control aktywny. Zobacz, mówiłem? Niestety nie zapomniałem. Lenar, przez Ciebie nie pokazałem, że Launch Control jest aktywny. 5,98, 6 sekund, czyli już tylko o pół sekundy gorzej. Silny nie musisz już wysiadać, wiadomo, że jak Ty wysiądziesz, to będzie te pół sekundy lepiej. A tu jeszcze mamy szklany dach i parę innych dupereli, które też obciążają samochód. Dobra, jedziemy. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam, że zapala się to Launch Control, bo możecie nie uwierzyć. Lenar, Ty... Widzicie? I jak on startuje wtedy? Normalnie wkręca się na 4000 i z tych 4000 skubanej tnie. A jest jeszcze Arteon R od niedawna w ofercie i on robi podobno setkę w niecałe 5 sekund i ma 320 koni. No ciekaw go jestem. Bardzo. Natomiast sam dźwięk silnika przy tym przyspieszaniu i nawet w tym sportowym ustawieniu, gdzie te głośniki go trochę wspomagają, no jest taki po prostu czterocylindrowy, no. Takie bardziej darcie się niż praca przyjemna dla uszu, no. Lepiej se włączyć Harmana Kardona za 6000 zł.
Właśnie, bo cena wyjściowa to jest te 230 tysięcy złotych. Jak go zaczniecie sobie konfigurować, dorzucać takiego Harmana Kardona za 6 tysięcy złotych, takie ładne fotele z wentylacją, z elektryczną regulacją za 11-12 tysięcy, mnóstwo tych innych bajerów, które on tutaj ma za kolejne tysiące, to skończycie wizytę w salonie z rachunkiem na 300. Co ciekawe, o ile na przykład liftback jest troszkę przeceniony, o ile Passat sam w sobie też ma politykę rabatową taką, że urywacie na samym wejściu kilkanaście tysięcy złotych, to w przypadku Arteona Shooting Brake ssanie na ten samochód jest tak duże, że podobno nie można wynegocjować żadnego rabatu. 230 tysięcy plus 60-70 tysiaków za dodatki i prawie 300 za Volkswagena. Volkswagena Premium oczywiście, żeby sąsiad maści potrzebował. Dobra, to w końcu teraz resetuję go i zobaczymy, ile będzie przy 120 na godzinę, tak? 116, 118, 119, 120, reset, tu, a tutaj set. ACC wyłączony. Dlaczego wyłączony? Jak się wyłączymy? Co wyłączony? Miało być włączony. A, tu jest to. O, tak? I teraz set. O! I jedziemy. Stabilizację toru jazdy włączył sam w momencie, kiedy włączyłem. Mam tempomat. Fajne. Bardzo. Ma oświetlenie ambiente, ma światełko, które można sobie ustawiać, ma tutaj do parkowania i manewrowania różne rzeczy. I z asystentów mamy Lane Assista, jest. Prędkość, jest. Side Assist, czyli martwe pole w lusterkach, jest. Asystent wyjazdu, jest. Front Assist, jest. Wszystko jest. Dojeżdża do linii i odbija, czyli nie ma tutaj w tej wersji prawdopodobnie, bo powinien jechać normalnie, ładnie środkiem ruchu, a teraz od tej linii się odbija i Lenar, zwalniam Cię po raz. Tutaj są takie, dwie kontrolki. Jedna asystent pasa ruchu, teraz na pomarańczowo się świeci, to znaczy, że się zbliżyliśmy do linii, teraz zbliżamy się do drugiej linii i nic się nie dzieje. No nie wiem, widocznie w tym egzemplarzu nie ma tego bardzo, bardzo aktywnego asystenta pasa ruchu, więc jest taki tylko połowniczny ten aktywny tempomat i asystent jazdy autostradowej. Dobra, spalanie Wam pokażę. Lenar, oczywiście to jest z krótkiego dosyć dystansu, bo tam przejechaliśmy raptem 3 km, ale cały czas na tempomacie i to jest w stanie dać jakieś wyobrażenie o spalaniu tego auta przy prędkości 110-120 km na godzinę. 6,2 litra. Załóżmy nawet, że jak jedziecie sobie stabilnie w trasę i nawet jedziecie autostradą i macie zapakowane auto, a to spalanie wynosi 8 litrów. Nie 6,2, tylko 8 litrów. No bo więcej ciągniecie, szybciej jedziecie. To i tak uważam, że jak na 280-konny samochód, to jest to bardzo przyzwoity wynik, żeby nie powiedzieć bardzo dobry. Natomiast jak zaczniecie mocniej wciskać pedał gazu, bawić się tymi wszystkimi pstryczkami, elektryczkami, wejdziecie w tryb sport, to wiem też, że bez problemu dobijecie do 11-12 litrów. Ale takie są silniki turbo. Przepraszam, on tutaj ma Travel Assist włączony, ma odrębny przycisk w ogóle i to chyba jednym przyciskiem wtedy to się uruchamia. Sprawdzimy zaraz. Uwaga i Travel Assist przy 120. I on od razu sobie włącza cały tempomat, już niczego wtedy nie musicie ustawiać, zobaczcie. Poszedł Travel Assist, mamy przed sobą zakręt. Co zrobi? Arteon Shooting Brake, SB znaczy się. Proszę, środek pasa ruchu, pięknie wchodzi w zakręt. Przejmij kierowanie. Tradycyjnie nie przejmujemy kierowania. Jak zacisnął pas. I przyhamował lekko, na razie tylko raz. Emergency Assist, przejmij kierowanie. Dobra, nie ryzykujemy, już wiemy, że on wtedy się zatrzyma i zjedzie na pobocze. I to jest fajne. Takie auta, takie Travel Assisty lubimy. Bardzo przyjemny i dobry wóz, naprawdę. Podoba mi się z zewnątrz. Ma mega przestronne wnętrze na to, jak wygląda. Poprawiono tutaj parę elementów względem wersji przedliftowej. Jest jeszcze trochę lepiej wykonany. Parę elementów nadal drażni, ale to są gdzieś tam jakieś drobnostki. Natomiast na Boga, 300 tysięcy, to Wy sobie robicie przyzwoity config Audi A6, przyzwoity config BMW serii 5, które są samochodami klasę wyżej i klasę lepiej. No i druga rzecz jest taka, że ten samochód budzi emocje, ale może właśnie w Waszym sąsiedzie, natomiast w Was samych to budzi takie emocje mniej więcej jak spacer po parku i karmienie kaczek. Jeżeli to lubicie, to proszę bardzo, bardzo fajne, udane auto.